Siema. No witam garnuchów internetowych. Zanim zaczniemy, to z bomby chcę podziękować Capcom Polska za udostępnienie nam gierki komputerowej. Koksami jesteście, a my przechodzimy do filmu. Od jakiegoś czasu Capcom posiada tak zwaną formę mutant. Większość rzeczy, jakie widzimy od nich, to z bomby bingery. Gry, które walczą o nagrody na imprezach pokroju BAFTA czy TGA. W związku z czym to całkiem zrozumiałe, że eksperymentują z nowymi markami. Takim właśnie nowym IP jest Pragmata, które jest nie tylko eksperymentem pod kątem franczyzy, ale też pod kątem gameplayowym. No więc dziś odpowiem sobie na pytanie, czy Capcom wydał kolejnego pretendenta do gry roku, czy może eksperyment się nie udał. Zapraszam. Pragmata jest gatunkowo czymś strasznie dziwnym. Mamy staminę i uniki, które dają nam klatkę śmiertelności, przeciwników, którzy odradzają się potem wrócimy do azylu, mamy całkiem ciekawy rozwój postaci i taką lekko metroidvaniową strukturę. Nic dziwnego w sumie, skoro to studio wypuściło 15 gier Resident Evil. No i na wszystko nakładamy wyjątkowy system walki, który łączy strzelanie z prostymi zagadkami logicznymi. Szczerze to nie mam pojęcia, jak to opisać poza tym, że jest to Pragmata i nie kojarzy nic, w co gra się podobnie do tej gry. Zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się elementem całej układanki i ten, któremu poświęcę pewnie najwięcej czasu, to system walki właśnie. Jego główną mechaniką jest możliwość hakowania przeciwników. Polega to na tym, że kursorem wskazujemy ścieżkę do zielonego punktu i wtedy dokonuje się hak. Przechodzeniem przez bramki zwiększa obrażenia danego haka. W trakcie gry możemy też znaleźć dodatkowe bloki, które mają określoną ilość użyć. No i przejście przez te żółte bramki sprawia, że nakładamy jakiś efekt. Dla przykładu, możemy oszołomić wroga, zmusić go do atakowania swoich ziomków, albo uleczyć siebie. Dodatkowo, nieco później dostajemy też style hakowania, które wpływają na to, jak hak działa. Na przykład po udanym haku zwiększyć siłę następnego. To wszystko wydaje się momentami dość skomplikowane i nie będę kłamał, gra momenty, kiedy robi się gorąco. Zwłaszcza kiedy walczymy na ciasnych przestrzeniach i mamy do ogarnięcia wiele rodzajów przeciwników. Jakby tego wszystkiego było mało, to Hugh może posiadać też do 6 broni naraz, licząc to broń podstawową. Dodatkowe bronie niszczą się po tym, jak wykorzystamy amunicję, ale gra jest całkiem hojna, jeśli chodzi o rozdawanie jej. Pukawki są dość różnorodne, mamy na przykład rakietnicę, shotguna, granatnik i masę innych. Nie wypowiem się na temat feelingu strzelania, bo gram za mało shooterów, ale strzelało mi się raczej spoko. A no tak. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze mechanika przegrzania. Jeśli przegrzejemy bota, to możemy go wykończyć finisherem. Jest też specjalny hack, który na to pozwala. No i oczywiście Hugh może ekipować różne modyfikatory, które mają wpływ na broń albo na hakowanie, ale po prostu na jego HP. Chryste panie, ile tego jest. No więc teraz uwaga, rzucam tak zwaną bombę. Walka mnie strasznie wynudziła w drugiej połowie gry. Ktoś teraz może powiedzieć, a Sakura, ale co ty mówisz? Przez ostatnie parę minut opisywałeś system walki i wymieniłeś z 15 elementów po to, żeby dojść do konkluzji, że się wynudziłeś? A więc, mój drogi hipotetyczny widzu, który mam nadzieję, że zostawi suba i łapkę w górę, tak, wynudziłem się. Problemów jest kilka i są one dość duże moim zdaniem. Zacznijmy od tego, że hakowanie w sumie prawie wcale nie zmienia się na przestrzeni gry. Znaczy, kształt planszy, po której się poruszamy, się zmienia. Czasem pojawiały się też przeszkadzajki, chociaż tylko jednego rodzaju, ale no ta formuła się nigdy tak realnie nie zmienia. Modyfikatory, o których wspomniałem wcześniej, no są, ale ich efekty nie są na tyle ciekawe, żebym zwracał na nie uwagę poza leczeniem, kiedy miałem przypał. Brakowało mi też jakieś możliwości łączenia tych rzeczy, wiecie, w coś nawet prostego. Jeśli aktywuję modyfikator A i B, to dzieje się C. Na prostym przykładzie mogłoby to działać tak, jeśli aktywujemy zamrożenie i przegrzanie jednocześnie, to one się rozprzestrzeniają czy coś takiego. No cokolwiek, co miałoby realny wpływ na to hakowanie. Przez całą grę do głównego game loopu dochodzi jedna mechanika, no i jest ona bardziej irytująca niż ciekawa, ale nie chcę wchodzić w spoilery, więc musicie zagrać sami. Przeciwnicy też są problemem moim zdaniem, bo albo jest za mało różnych rodzajów, albo te rodzaje nie różnią się od siebie na tyle, żeby po prostu nie zaczęli nudzić. No i też jestem zdania, że często bywały gąbkami na pociski. Na przestrzeni całej gry umarło mi się łącznie 5 razy, z czego 2 na final bossie. Tak, mówię to dla malkontentów, którzy będą krzyczeć, że pewnie za trudno było. Bronie są super. To znaczy, to jedyny element systemu walki, do którego nie mam żadnych uwag. Nie korzystałem ze wszystkich, ale każdy znajdzie coś dla siebie i pod swój styl grania. No i tutaj jestem bardzo skonfliktowany, bo ogólnie to podoba mi się ten system walki. Uważam go za mega ciekawy i przez pierwszą połowę bawiłem się świetnie. Gdyby wprowadzić jakieś kombosy albo zmienić nieco sposób działania przeładowania, bo te nawet po ulepszeniach jest bardzo wolne, to myślę, że byłoby super, po prostu trochę brakuje i tyle. Jest jeszcze jedna rzecz, którą pomijałem do tej pory. Walki z bossami. Mam dość negatywne zdanie na temat designu bossów w grach od Capcomu. Pomijając Monster Hunter, no bo w to nie grałem, no to bossowie na przykład w takim Resident Evil 2 Remake są po prostu słabi. No więc uwaga, Pragmata ma naprawdę spoko bossów. Poza tym ostatnim. Trzeba się często naprawdę naklikać, żeby ich zabić, biją dość dużo i są całkiem szybcy.
Jedyne do czego się mogę przyczepić, to też tak nieco na siłę, to, że chciałbym, żeby po prostu było ich więcej, bo te walki były po prostu spoko. Dużym też problemem jest według mnie to, jak dużo przeciwników mamy naraz w późniejszych fragmentach gry. I to nawet nie jest trudne, ale mam wrażenie, że była to próba maskowania problemów designowych. No bo tak naprawdę to, co mamy w samej grze, nie jest jakoś wybitnie ciekawie. Nawet gdyby było, to niestety każda walka sprowadza się do hakowania w celu odsunięcia słabego punktu przeciwnika, a następnie załadowanie jak największej ilości kul tylko się da. Więc problem nawet nie do końca jest związany z designem samych przeciwników, co bardziej z designem systemu walki w tym przypadku. Co też poniekąd rozumiem tak w sumie. Musicie pamiętać, że mimo wszystkich wad i moich problemów, system ten jest nadal bardzo eksperymentalny i uważam, że eksperyment się mimo wszystko udał. Potrzeba jedynie więcej dopracowania pomysłów, tak zwana dobra baza pod rozwój. Dobra, chłopie, nagadałeś się o tej walce, a to nawet nie jest jedyny system w tej grze. Rozwój postaci. Ten jest kolejnym zaskakująco rozbudowanym systemem. Możemy ulepszać nie tylko samego Hugh, w sensie punktów zdrowia i obrażeń, ale też siłę hakowania, no i każdą broń w grze oraz każdy modyfikator. Ponadto w Azylu możemy wykupywać na stałe bronie oraz modyfikatory hakowania i ekwipować się przed wyjściem w podróż. Jakby tego było mało, mamy też ekran do ulepszeń i kupowania nowych umiejętności, zwiększenia maksymalnej staminy, ilości leczących przedmiotów itd. To jest bardzo fajne, bo ciągle jest co robić i czego szukać i po coś zbierać walutę czy przedmioty konieczne do ulepszeń. Jeśli chodzi o eksplorację i ogólnie level design, to jest nieco zmieszany. To znaczy, są lokacje, które są świetne. Na początku gry chociażby trafiamy do repliki Nowego Jorku i zarówno pod kątem budowy, jak i przez masę skrótów do odblokowania czułem się, jakbym grał w DS1. No, co jest dużo pochwałą w moim przypadku, bo jednak jestem fanem serii o Mrocznych Duszach. Tylko że tutaj pojawia się problem, mianowicie w grze eksplorujemy poziomy, do których trafimy z Azylu, w związku z czym ciężko jest niektórych skrótów używać w takim normalnym przejściu, chyba że będziemy się cofać, żeby zebrać opcjonalne znaczki. Do tego struktura ze skrótami znika razem z przebiegiem gry. Uważam to po prostu za... sam nie wiem jak to nazwać. Może po prostu niewykorzystaną szansę? Jestem wielkim fanem Metroidvanii, jedna z moich ulubionych gier wszechczasów to Hollow Knight, więc chyba po prostu widziałem duży potencjał w lokacjach pragmatnych, który nie został spełniony. No niestety w przeciwieństwie do Leona, Hugh nie rozwiązuje za bardzo zagadek. Nie wiem, czy celem Capcomu było skierowanie graczy ku skupieniu się bardziej na walce, czy o co chodzi, no ale niestety zagadek prawie nie ma. Zamiast tego mamy czerwone strefy, które złożone są z trudniejszych starć z przeciwnikami, za które dostajemy nagrody, ale tego odblokowują nam panele w menu z bingo w Azylu. Mamy też trochę bardzo prostych wyzwań platformowych, natomiast każda lokacja składa się po prostu z aktywowania przełączników albo zbierania czegoś, żeby iść dalej. Krótko jeszcze na temat warstwy audio-wideo. Nie bardzo przykładam uwagę do takich rzeczy, chyba że jest to wybitnie dobre albo wybitnie złe. W przypadku Pragmaty jest tak, że gra jest bardzo ładna i działa genialnie dzięki silnikowi RE Engine, ale muzycznie jest mech. Przynajmniej mi nie zapadł żaden track w pamięć. Dobra, skoro już wiecie czym ta gra jest, to warto przejść do tego o czym ta gra jest. Wiem, że tutaj redaktor Aureliusz się ze mną nie zgodzi, ale chciałbym podzielić tę sekcję na dwie. Oddzielnie mówimy wątek główny i wydarzenia w nim oraz relacje Hugh i Diany. Oczywiście bez spoilerów z tego, że gra ledwo wyszła. No więc, wątek główny jest moim zdaniem słaby. Capcom trochę już nas przyzwyczaił, że ich historie raczej skupiały się na bohaterach, a wydarzenia są jedynie tłem, ale mam wrażenie, że to jest wyjątkowo słabo. Chyba moim największym problemem jest skala wydarzeń. Gra zaczyna jako coś bardzo przyjemnego i personalnego, a finał jest taki, że... Dodatkowo struktura jest trochę dziwna, bo wszystkie ważniejsze twisty fabularne albo odkrycia są upakowane dość ciasno pod koniec gry. Wolałbym chyba po prostu powolne odkrywanie tego, co się stało w stacji na Księżycu. Relacja Hugh i Diany to pik tej gry i zdecydowanie najlepsza jej część. Jako odbiorca przywykłem już do, nazwijmy to, ciężkich treści. Najlepsza manga, jaką czytałem, to według mnie Berserk, jedną z moich ulubionych serii Get to Dark Souls, a muzyki słucham raczej dość ciężkiej. W związku z czym rzadko mam okazję obcować z czymś, co jest po prostu tak niewinnie urocze i miłe. Rzadko też coś takiego jest napisane dobrze, a relacja Hugh i Diany jest napisana bardzo wiarygodnie. Chociaż można by się kłócić, że nieco za szybko to idzie. Mama androidka stale zasypuje protagonistę pytaniami na temat tego, jak działa świat czy relacje międzyludzkie. W trakcie eksploracji możemy też znaleźć miejsca, o które Diana nas zapyta. W samym Azylu możemy z nią rozmawiać albo bawić się i ta z czasem zacznie rysować różne rysunki pokazujące ją albo Hugh w różnych sytuacjach. W trakcie eksploracji znajdujemy też dane pozwalające tworzyć kopie obiektów i w ten sposób możemy stworzyć np. kredki dla Diany. Po znalezieniu wszystkich z danej grupy w Azylu tworzy się specjalny niby pokój, gdzie dziewczynka się bawi i spędza czas. No jest to wszystko kurcze przeurocze i czasami japa mi się cieszyła tylko przez te interakcje. Jako ciekawostka dodam to, że to co robi Diana w Azylu jest dość losowe i każdy zobaczy inne rysunki, inne interakcje.
Przejdźmy w takim wypadku do podsumowania może, bo dużo w tym filmie było różnych wątków i sprzecznych odczuć z mojej strony. Biorąc pod uwagę ogólny zachwyt graczy na temat pragmaty i oceny na Metacritic, nie mogę pozbyć się wrażenia, że graliśmy w inne gry. I to nawet nie jest tak, że bawiłem się źle. Gra przez pierwszą połowę jest naprawdę spoko, tylko niestety z czasem to się psuje. Walka zaczyna być coraz bardziej męcząca, lokacje trudniejsze, a wątek główny nie jest na tyle ciekawy, żebyśmy byli zmotywowani, żeby iść dalej. Jedyne co napędza drugą połowę tej gry to relacja Diany i Hugh. Gra nie jest fenomenalna, ale nie jest też zła. Jeśli już to udowadnia, że Capcom ma jeszcze masę pomysłów i nawet jeśli one nie są idealne w pierwszej iteracji, to z czasem widzę naprawdę niesamowity potencjał w tej marce. Mam nadzieję, że twórcy będą kontynuować pracę nad tym IP i dostaniemy coś jeszcze genialnego. Na ten moment nie jest źle i pewnie gdybyście porcywali sobie tę grę, a nie robili maraton jak ja, to można wyciągnąć z niej naprawdę sporo dobrej zabawy. Natomiast ja uważam, że gra jest średnia. To była tyle na dzisiaj i jeszcze raz dzięki ślicznej Capcom za udostępnienie klucza.